Dzień dobry, witajcie na moim kanale. Dzisiaj zjadamy znowu po polsku. Znalazłem w Birmingham restaurację, która się nazywa Margaretka. Margaretka, nie restauracja, bistro, przepraszam. I dzwoniłem do pani i pani taka przez telefon bardzo mała, bardzo miła, bardzo przyjemna, więc idziemy spróbować, czy dobrze gotuje. Także chodźcie, to jest już tam, tu wam podlinkuję, gdzie to jest dokładnie na drodze. Nie wiem, jesteśmy w Birmingham, ale jaka to jest dzielnica? Erdington? Nie mam pojęcia, podlinkuję, także chodźcie, idziemy jeść, bo zimno. Więc tak, pierwsze wrażenia, podoba mi się. Słyszycie, dziecko właścicielki właśnie tam śmieje się i właścicielka jest bardzo głośna, bardzo wylewna, ale bardzo fajna. Takie przyjemnie się tu weszło, jest taki domowy nastrój, tak wesoło. Nie? No tak po prostu, nie jak do restauracji, jak do cioci na obiad. Karta, jeżeli chodzi o kartę, nie ma karty tutaj w formie karty na stół. Nie ma, po prostu nie ma. Jeszcze nie zdążyli zrobić. Otworzyli się 3 tygodnie temu. 3 tygodnie temu? Nieważne. Otworzyli się całkiem niedawno, dlatego nie mogłem ich znaleźć na internecie, a mieszkamy dość blisko, więc zajechałem. I karty nie ma. Jest karta po prostu tylko na internecie, ale nie przeszkadza to wcale. Gotują wszystko na bieżąco, więc karta jest okrojona, jest napisane, co podają. No i tak właśnie też zamówiliśmy. Zamówiliśmy schabowego, standardowo schabowy musi być, chociaż nie zawsze jem schabowego, więc placek po zbójnicku i zupa pomidorowa. No bo nie ma rosołu, bo dzisiaj sobota. No i co? No czekamy. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Nie ma kompotu. Kurde, szkoda. No tak, ja lubię kompot taki domowy, wiecie, z truskawek, słodki. Nie ma. Będzie kola. Na zdrowie. No więc tak, nadeszła micha zupy. Zacna micha zupy, powiem Ci. Kurde, wiesz co, w tym świetle to ja nic nie widzę. Czekaj, niech się przyświecę. No pomidorowa, no. W tym dziwnym świetle wyglądało to jak barszcz trochę. Ale okej. Pachnie. Bardzo ładnie pachnie. Widać, że to jest robione na rosole. Zobaczcie, oka. Tego jest naprawdę trochę dużo. Lubisz pomidorową z makaronem czy z ryżem? Którą? Wolę z ryżem, ale powiem Ci, nie przeszkadza mi. Makaron nie jest domowy. Bardzo ładnie rosoło. Pachnie, tak. No to jest na rosole robione na 100%. Testujemy. Pozwoli, że nic nie powiem na chwilę. Muzyka się włączyła. No Ci omijam trochę ten makaron, jak na razie. Pyszna, domowa, pomidorowa. Myślisz, że jest taka pomidorowa, typu zostanie się rosół, zrobimy makaron? Tak, No, u nas zawsze tak było. to jest właśnie w tym stylu zrobiona pomidorowa na rosole. Fajnie rozgrzewa. Czuć te pomidory. Jest naprawdę wypełniona. Zobaczcie, jest tutaj Bardzo dużo jest. tej marchewki. Porcja taka spora, nie? Porcja jest ogromna. To moja ręka i to jest bardzo spora micha. Jest tego dość dużo. Jest marchewka, jest pietrucha. Z ryżem to by było lepsze. Ja wolę z ryżem, ale no mega pomidorowa. Dobrze poprawiona. Ani soli, ani pieprzu tu nie trzeba. Kurde, no. Ktoś potrafi gotować. Jak na razie. A jaka cena? Musimy sprawdzić cennik. Jak oni się nazywają? Margaretka Bistro. Zupa krupni kosztuje 6. Więc podejrzewam, że pomidorowa też kosztuje 6. To nie jest pomidorowa w stylu, tak jak mieliśmy Il Forno. Pamiętasz w Barcelonie? Że to była pomidorowa. To jest po prostu pomidorowa polska. Taka, że tak jak mówiłaś, został się rosół, zrobimy pomidorową. To jest dosłownie, to jest to. Rewelacyjna. Fajnie rozgrzewa. Mówię, jest dużo tego wszystkiego. Gorąca. Kurde, no nie ma się do czego doczepić. Jest dobra. Nie lubisz pomidorowej, nie? Nie. Jak można nie lubić pomidorowej? Nie lubię. Tu jeszcze, moi drodzy, gdzieś widać oprócz tego pomidorki są pomidorki. Ej, jest mięso kawałek, no czyli był rosół. To chyba po prostu przypadek z tym mięsem, ale spróbowałam bulionu z tej zupy, no i smaczna faktycznie. Nie lubię, ale jest bardzo smaczna. I czuć dobrze pomidory. Pyszne, naprawdę. I taka nawet trochę gęsta jest, nie? Chyba przez te pomidory mi się wydaje. Nie jest wodna, no. To jest naprawdę dobre. No, powiem Ci, że dobra. Mogłabym mieć taką zupę w sumie. Pomidorową. A to jest pomidorowa domowa. Także mi odpowiada takie coś. Zabawa na kuchni pełną parą, śpiewają, tańczą, jest ok, jest jak w domu. I tak samo też tu smakuje. Jest naprawdę domowe żarcie. To jest bistro. Tak jak w Polsce można powiedzieć
Nie wiem, czemu to się tak nazywa. Jak to się jest bar nazywają? mleczny. Jak bar Ale to mleczny. wygląda to taka restauracja, tak jak teraz robią właśnie. Tak? Właścicielka właśnie przyszła, więc się ukrywam. Nic nie powiem na razie, nic nie powiem. Powiem Ci, że jak ja robię czasami w Thermomixie jest taka, która ma nie wiadomo ile tysięcy opinii i że jest taka dobra, zrobiłam raz i mi nie... Ja po prostu Ty nie lubisz pomidorowych, ty nie no. lubisz kwaśnych zup. Tak, ale ta jest właśnie pyszna. Jest pyszna. Tylko, że tamta jest tylko z pomidorów, nie na bulionie i może dlatego to jest właśnie ta różnica, nie? Zjem to wszystko chyba. Smakuje mi. To jest No bardzo duże smakuje misko, mi. masz jeszcze jedzenie. Wiem, ale smakuje mi to z ryżem, by była jeszcze lepsza. W jakiej jesteście grupie? Ryżu czy makaronu? Ja ryżu, jeżeli chodzi o pomidorową. No i moi drodzy, znowu awaria techniczna. Moje pierwsze wrażenia się nie nagrały, a bardzo mi przykro z tego powodu, bo kotlet jest zajebisty. Słuchajcie tego. Paniera chrupie. Ja lubię jak chrupie. Teraz pokażę Wam paniera do kotleta, do paniery. Tak powinien wyglądać kotlet schabowy. No tu oderwałem panierkę, ale nieważne. Panierka sama nie odchodzi od kotleta. Czyli mięso na ten kotlet nie było mrożone, jest świeże, nie leżało w wodzie, nie jest za mocno rozbite, nie jest za grube, jest po prostu rewelacyjne i doskonale przyprawione. No to są lata mojej młodości. No co ja mogę powiedzieć? Rewelacyjny kotlet schabowy. Rewelacyjny. Ogólnie ściągnąłeś teraz panierkę. Widać cały czas przyprawy, pełno przypraw widać, nie? No jest tak, zobaczcie. Jest to przyprawione. Nie boją się tu soli ani pieprzu. Panierka pyszna. Chrupie. Kurde, no. Kotlet taki owszem gruby, wielkościowo może nie był jakoś wielki, ale mięso jest, no i nie jest tak grube jak złotej świni, bo tam to było obrzydliwe. Tam to było aż za dużo. A to jest... Powiem Wam, no nawet czuć przyprawy w tej panierce, więc rewelacja. Ktoś naprawdę umie gotować. Smakuje mi ten kotlet. Smakuje. On trochę na początku pachniał jakby kokosem, no ale nie czuję. Tak mi się wydaje, że to mógłby być smalec, na którym to było smażone, no chociaż nie do końca. No. Nieważne na czym było smażone, ważne, że jest usmażone dobrze. Jest po prostu dobry, gruby kotlet. Bez przesady też z tą grubością, bo no zobaczcie, no. Takie idealne, takie jak w domu się Idealne. robi. To jest Moja tak. mama takie robi Moja właśnie. mama też takie robi. A moja mama nauczyła mnie gotować i moja mama... Cześć mama! Moja mama świetnie gotuje i moje zamiłowanie do kuchni właśnie jest od niej, za co jej bardzo dziękuję, bardzo ją kocham. Tatę też. Tu jest poziom taki jak Old Dresser Cafe, bo tam, wiecie, to już jest dopieszczone, wszystko na ostatni budzik. Taka domowa kuchnia. Nic dodać, nic ująć. Dobra, spróbujemy tę kapuchę. Czerwona kapucha. Powiem to. Modra. Aha. Kuźwa, no rewelka. Czuć tu cebulę. Czuć tą kapuchę. Czuć śmietanę. No kuźwa, no. Rewelka. Bardzo dobrze przyprawiona. Super. Ziemniak. Podoba mi się, że są, że nie są tak jak Tuczone. wszędzie tuczone, no tylko są prawdziwe ziemniaki na Prawdziwe ćwiartki, ziemniaki no. z wody. Z koperem. Ziemniak też nie jest wczoraj gotowany. To jest świeże. To jest wszystko świeże. Zrobione dzisiaj. Zrobione po prostu na Facebooku macie informację, co będzie do jedzenia dzisiaj. I tak to jest. Jest świeże, jest dobre. Super. A tutaj mamy placek po węgiersku i panie bardzo zachwalały, że dzisiaj tyle tych placków zrobiły. Mało tego, oni tarkują te placki na miejscu. To po prostu jest zrobione w tej chwili. I tego placka jest naprawdę dużo. Zobacz. Olbrzymia porcja to jest. No, Trochę już stoi. chrupie, trochę chrupi i mamy surowca. Mamy kawałek surowego placka. Nie spróbowałem, bo spadł na ziemię, ale dobra, spróbujmy. Sorry za oświetlenie, ale tu jest takie światło ciemne. Powiem tak, jeżeli chodzi o placek, to troszeczkę mi się on rozleciał. W smaku jest bardzo dobry. Jeżeli chodzi o strukturę tego placka, on jest tarkowany, nie jest tarkowany na, wiecie, na papkę, jest tarkowany na grubych oczkach. Nie wszyscy to lubią, mi to nie przeszkadza, ale powiem Wam, że on jest troszeczkę niedosmażony. Troszeczkę. Fajnie przyprawiony, ale ja bym go troszeczkę dłużej podtrzymał na patelni, żeby on nabrał tej chrupkości. No dobra, bierzmy się za gulasz. Fajnie mięso się rozpada po prostu pod jedzorem. Czuć tą paprykę. Jest tu marchewa, dużo sosu. Rewelka, gulasz, wyśmienity. Paprykę czuć. Kurde, no. Też widać bardzo Zobacz, zapakowany. on z tej strony na krawędziach chrupie,
Jest naprawdę fajnie zrobiony, ale w tym środku, zobacz, on jest biały. Widzisz? Tutaj nie złapało. Lubię. Dobre. Dobry placek. Trochę za krótko robione, ale w smaku powiem Ci, super. Mięsa jest tu wybitnie dużo. Zobaczcie, to mięso, ja nie muszę się starać w ogóle, żeby ono się rozpadło. Widzisz to? Czy Ty to widzisz? Ja już mam takie chęci na to. Nie dam Ci tego. Zjedz schabowego w zamian. Not really. Świetne to jest. Wieprzowina, dużo papryki, dużo marchewki. Jest jakaś tam pieczara. Tak jak moja mama robi, tak jak twoja mama robi. Jest. To jest gęsty sos z tego mięsa, nie? To jest typowo domowe danie. Kurde, no powiem Ci, zamiast Edge Cafe będę przyjeżdżał tutaj chyba. Tu smakuje mi jak w domu. No jest rewelacja, rewelacja. Dziewczyna naprawdę potrafi gotować, także spotkamy się przy deserku. Moi drodzy, ja dodam od siebie, że ja zjem to wszystko. Spróbowałam od Radka kawałek kotleta, też przepyszny. Ja też to wszystko zjem. To mi po prostu smakuje jak u mojej mamy w domu. Łezka się wokół kręci. Naprawdę, ale jak u mojej mamy. Moja mama też inaczej gotuje niż twoja, bo one mają inny styl gotowania. Ale zatęskniłem za Polską normalnie, czujesz to? To jest po prostu przepyszne. Te danie przypomniało mi Polskę. W 100%. To jest to, czego szukam. Nie szukam wykwintnych kuchni świata. Uwielbiam polską kuchnię i to jest zrobione z miłością do kotleta. Ktoś tego kotleta naprawdę dobrze zbił. Nie rozklepał jak kopak od malucha. Nie jest tego wiele. Jest to rewelacyjne danie. Naprawdę, naprawdę pyszne. Naprawdę polecam. Jak na razie rewelacja. I gulasz myślę, że identycznie. No jest po prostu przepyszny. Jest, muszę się doświetlić, jest idealnie, tak idealnie doprawiony. Ja lubię pieprz. Powiedz mi, czy jest troszeczkę niedosmażone? No jest troszeczkę, ale nie ma żadnego, nie czuję surowego. Nie jest surowy, ale jest... Tak, ja no bym go trochę troszeczkę mocniej, no. posmażył, żeby on był chrupki bardziej. Tak, ale Boże, jaki dobry. I w ogóle zobaczcie ile pieprzu, ale absolutnie nie za pieprzne, ale jest po prostu idealnie doprawione. I to mięso tak się idealnie rozchodzi, po prostu rozpada się w ustach. No, coś wspaniałego, naprawdę. To jest chyba No, ja powiem tak mój szczerze, numer jeden od dawien dawna. no salt and pepper było Salted dobre. pepper też był dobry, no ale Ale powiem Ci, że tam nie próbowaliśmy kolejna... tych dań, nie? No tak. Akurat. Ale no jak na resztę było dobrze. Powiem Wam, że kolejna perełka na mojej mapie. I to całkiem blisko domu. Całkiem blisko domu zajebiście, no. Poszedłem się zapytać, jakie serwują drzemy do naleśników. Ja zawsze twierdzę, że prawdziwy cukier to prawdziwy cukier, nie jakieś tam zagęszczacze i słodziki, bo tego nienawidzę. Dla mnie kuchnia ze słodzikiem to nie kuchnia, musi być cukier. Zapytałem, jaki mają dżem i mają dżem prawdziwym cukrem, taki jak lubię, więc bierzałem naleśniczki i gofereczki. Tutaj jeszcze muszę nadmienić, że nie mają licencji na alkohol. Nie dziwię się, bo to naprawdę dużo pieniędzy kosztuje, ale podejrzewam, że jak byście poprosili, czy możecie własny alkohol przynieść, jak najbardziej. Cały czas ktoś przychodzi, wychodzi, więc ruch jest. Nie jest to może dworzec centralny, ale jest okej. I wcale się nie dziwię, bo jedzenie mają pyszne. I właśnie się dowiedziałem, dlaczego ten lokal się nazywa Margaretka. Pani właścicielka ma właśnie tak na imię. Piękne imię. Myślisz, że to takie prawdziwe imię, Margaretka? No nie wiem, no chyba tak. Koleżanka Margaretki powiedziała, że tak ma na imię, więc chyba ma tak na imię. Umiecie gotować? No, ja Ci powiem, brzuszek zadowolony. Nie ma. Przyszła do nas pani Litka z kuchni i się pyta, no i jak? Bardzo fajna babka, powiem Wam, że kobieta z werwą, naprawdę. Wszystkie tutaj, co są takie z werwą, Jest, nie? ja się czuję, jakbym przyjechał do cioci na urodziny. Klimat jest po prostu zajebisty. Jest godzina 19:17, oni zamykają o 19:00. Przyjechaliśmy o 18:00. Miałem nadzieję, że będzie, wiecie, szybki wpad i wypad, że zjemy i pójdziemy. No, pokazywałem talerze. Ja się po prostu delektowałem tym jedzeniem tutaj. Smakowało mi to niesamowicie, więc zdecydowałem, że deserek musi wjechać. Ale nie jesteśmy tu sami, bo jeszcze tu ludzie przyszli i no nie zamknęli, nie wygonili nas. I jeszcze nas nakarmią naleśnikami i A w goframi. deserkach są naleśniki z dżemem, tak? Z dżemem i z nutellą. nutellą albo goferki. Goferki z bitą śmietaną i owocami. To jest tylko jedna opcja. Dzisiaj akurat, bo to nie jest codziennie ustawiane. Możecie je sprawdzić na Facebooku. No fajnie właśnie, że nie jest duże, żeby było świeże po prostu, nie? I też nie przemęczają się dziewczyny. Jak ktoś próbuje zrobić 20 dań, to żaden z tych dań nie będzie zrobione dobrze. A tutaj naprawdę
naprawdę, no oprócz tego placka po zbójnicku, Pół minutki mi się wydaje, pół minutki, bo to nie było było, słowo angielsko, tak. pół minutki. placek był usmażony, Minutkę. ale w samym środku no, był biały, po prostu był biały, nie był dosmażony. Nie był surowy, od razu zaznaczam, nie był surowy, ale ja go bym po prostu dłużej troszeczkę smażył, żeby on zachował tą strukturę chrupkości. Ale placek wszedł cały. Przed chwilą Wam Radek pokazywał talerz, teraz już na tym talerzu nie Nie ma nic. nic. Dokończył ten Dokończyłem placek, ten placek też. Fajne jest to, że oni te ziemniaki tarkują na grubej tarce, to nie jest papka także i... na pół grubej, nie na grubej. No na nie pewno. na takiej grubej, ale wiecie, to jest, zachowuje to fajną taką strukturę, coś jak angielski hash brown. Powiem Wam, jestem wielce ciekaw, jak smakują tu pierogi. Rosołek. I rosołek. Ło. Rosołku dzisiaj nie ma, bo sobota. No dzisiaj dla Was jest niedziela, ale dla mnie jest dzisiaj sobota i nie ma rosołku. Jest po prostu to, co jest na Facebooku, to podają. Ale pierogi, jeżeli oni zrobili coś takiego ze schabowym i z tym plackiem po zbójnicku, jak muszą smakować tu pierogi? Ja jestem wielkim fanem pierogów i skoro było tak dobrze, to co jeszcze tutaj mnie czeka w przyszłości? Bo na pewno tu wrócę. Na 100%. No wyjmujesz mi po prostu moje myśli z głowy, Już bym chciała tu wrócić. ale to Ale może, jestem pełna. może posiedzimy aż ubije się trochę. Przepyszne, naprawdę przepyszne. Czy mówiła Pani, że mieli wczoraj ten klopsiki? Mówi, takie pyszne wyszły. Mówię, kurde, uwielbiam polską kuchnię, no uwielbiam, no. Ja tak za bardzo nie. Nie? No, ale jak się już z Tobą już się nauczyłam tak jeździć, próbować. Czuję goferka. Pachnie gofrem. Goferek. Malutki, jak moja głowa, zobacz. Widzę, że jest bardzo dobrze wypieczony. Śmietana już się trochę rozbeblała Ale też trochę na stoi, tym bo goferku, dodawaliśmy. ale dobra. Świeżutkie owoce, goferek chrupie. Ja bym go chętnie w łapy wziął, powiem Ci szczerze, ale Nie bierz mi w łapy, to jest mój gofer. dobra. Zobaczcie, pięknie wypieczony, chrupiący. Próbujemy. O. Wakacje w Niesulicach. Normalnie bulda z goframi nad jeziorem. No kurwa. Przepraszam. Pachnie na całą knajpę tym gofrem. No to jest po prostu coś, na co trzeba tu przyjechać. Gofer stoi, nie klapie, świeżutki. Wszystko jest zrobione na świeżo. No rewelka. Wow. No wakacje. To są smaki mojego dzieciństwa. Uwielbiam. Jest zajebiście. No i naleśniki. Naleśniki to jest coś, co lubię najbardziej. Tylko jedno ale. Naleśniki z dżemem zawsze zwijam w rulon. Naleśniki z serem, trójkąty. Czy Wy też tak macie? Nie wiem, ja tak po prostu mam. Naleśniki z dżemem muszą być rulonowe, bo wtedy więcej dżemu wchodzi. Jest tu jakiś syrop na tym. Pozwolicie, że liznę. Z dodatkiem cytryny. Troszeczkę mi tutaj zaskoczyło ten sos. To nie jest dżem. Pyszne, świeżutkie. Naleśniki, ja pierdzielę. Jak u babci w Czebiechowie. Rewelka. To są prawdziwe polskie naleśniki. Pycha. Że porcja to jest 3 naleśniki z dżemem, do tego klejk z bitej śmietany, kawałek owoca, fajnie nadziane. Dżem, tak jak mówiłem, słodki, bardzo słodki, z prawdziwym cukrem, z prawdziwą truskawką. No wiadomo, ta truskawka, jest tam jej niewiele w tym dżemie, bo większość to cukier, ale jednak to jest coś pysznego. Kurde, no normalnie jak w domu. Rewelka, rewelacja. Dojadam Joli goferka, bo nie da rady. Powiem Ci, ta bita śmietana nie do końca smakuje jak stuby. Nie jestem w stanie określić, nie jem jej na co dzień. Podjeżdża mi to, że to było robione tutaj. Podsumowanie. Rewelacyjne miejsce. Kuchnia domowa jak u mojej mamy, u mojej babci, u Twojej mamy, Twojej babci. Nic dodać, nic ująć. Perełka na mapie Birmingham. Naprawdę polecam, bo najadłem się, było pysznie, było domowo. Dałem na piwek 55, 40. Podwozimy jeszcze panią kucharkę, bo tak, nie po drodze, ale podwozimy. Szybko! To właśnie pani Litka. To jest właśnie pani Litka. Powiem Wam, że no jak w domu. Wchodzisz, od razu jest klimat, uśmiech od ucha do ucha. No w szoku jestem. Nie spodziewałem się, że coś takiego w ogóle istnieje, że jest coś takiego, knajpa domowa z pysznym domowym jedzeniem, z fajnymi ludźmi. No rewelacja, no. No dobra, ile zapłaciłeś? 48 funtów, za to wszystko zapłaciłem 48 funtów, super. No super, jestem zachwycony. Ja ze swojej strony bardzo polecam.
Tak, także Ze swojej? nie omieszkam powiedzieć, jeżeli chodzi o ceny i żarcie, 10 na 10. To samo chciałam powiedzieć. No, nie zdarzyło się jeszcze, żebym z takim uśmiechem wyszedł. I z takim pełnym brzuchem. No nie, z pełnym brzuchem wychodziłem, ale z takim uśmiechem jeszcze nie. Dobra, cicho, idziemy.